Dzień 13 grudnia 1981 roku inaczej zapamiętali dorośli, a inaczej dzieci. Dla pierwszych skończył się okres, który przeszedł do historii jako karnawał Solidarności. Drugie nie mogły obejrzeć w telewizji swojej ulubionej audycji – Teleranka. O północy z 12 na 13 grudnia 1981 roku w całym kraju przestały działać telefony, przerwano nadawanie programów telewizyjnych i radiowych. Od 6 rano telewizja i radio co godzinę nadawały przemówienie generała armii Wojciecha Jaruzelskiego. Obywatelki i obywatele Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, zwracam się dziś do Was jako żołnierz i jako szef rządu polskiego. Ogłaszam, że w dniu dzisiejszym ukonstytuowała się Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego. Rada Państwa wprowadziła dziś o północy stan wojenny na obszarze całego kraju. O siłowym rozwiązaniu sytuacji w Polsce mówiło się już od kilku tygodni. Po 16 miesiącach, jakie upłynęły od strajków w 1980 roku i powstania Solidarności, partia komunistyczna traciła coraz bardziej kontrolę nad krajem. Polska popadała w coraz głębszy kryzys. Powszechne były trudności ze zrealizowaniem wprowadzanych na kolejne towary kartek. W sklepach brakowało właściwie wszystkiego, w tym podstawowych towarów żywnościowych. Jednocześnie dopuszczenie Solidarności, liczącej przed 13 grudnia blisko 10 milionów członków, do władzy było w kontrolowanej przez Związek Sowiecki Polsce niewyobrażalne. Obawiano się interwencji armii rosyjskiej, oczywiście pod pozorem bratniej pomocy dla polskich komunistów. W prasie i telewizji, także w prywatnych rozmowach powtarzano pytanie: wejdą czy nie wejdą? W nocy z 12 na 13 grudnia na ulicach Warszawy i innych dużych miast pojawiło się wojsko, czołgi i wozy opancerzone. Między 7 wieczorem a 6 rano wprowadzono godzinę milicyjną, kiedy nie wolno było wychodzić z domów. Na poruszanie się po kraju trzeba było uzyskać zezwolenie komisarzy wojskowych. Na mocy dekretu o stanie wojennym zawieszona została działalność partii, stowarzyszeń i związków zawodowych, w tym Solidarności. Zakazano organizowania strajków i akcji protestacyjnych, zgromadzeń i manifestacji. W sądach wprowadzono tryb doraźny. Za czyny przeciwko dekretowi o stanie wojennym wyroki nie mogły być zawieszane. Zamknięto granice, wstrzymano międzynarodową i krajową komunikację lotniczą. Przerwano łączność telefoniczną i teleksową. Wprowadzono cenzurę przesyłek pocztowych. Zamknięto kina, teatry, przestała wychodzić prasa, z wyjątkiem Trybuny Ludu, organu Komitetu Centralnego PZPR i Żołnierza Wolności. Zawieszono zajęcia na wyższych uczelniach i lekcje w szkołach. Okazało się jednak, że wbrew oczekiwaniom obyło się bez interwencji radzieckiej. Historycy do dziś spierają się, czy decyzja o wprowadzeniu stanu wojennego była suwerenną decyzją polskich władz, czy została podjęta z obawy przed wkroczeniem do Polski wojsk Układu Warszawskiego. Tak jak działo to się w Czechosłowacji w roku 1968 czy na Węgrzech w roku 1956. Interwencja obcych wojsk, przede wszystkim rosyjskich, skończyłaby się zapewne dużo bardziej krwawo niż polski stan wojenny. Ale nie ma wystarczających dowodów, czy naprawdę istniało wówczas takie zagrożenie. Już pierwszej nocy milicja na podstawie decyzji o internowaniu zatrzymała około 5 000 ludzi. W sumie w okresie stanu wojennego internowano ponad 10 000 osób. Obozy dla internowanych utworzono m.in. w Białołęce, Gołdapi, Łowiczu, Strzebielinku, Jaworzu i Grodkowie. W sumie powstały 52 takie obozy. Przywódca Solidarności Lech Wałęsa został odizolowany od innych działaczy związku i internowany w ośrodku rządowym w Otwocku Wielkim, a później w Arłamowie. Już 13 grudnia pojawiły się pogłoski o torturowaniu internowanych, trzymaniu ich na mrozie bez ubrań, wywożeniu na teren Związku Sowieckiego, a nawet o ich rozstrzeliwaniu. Oficjalnych zaprzeczeń nikt nie traktował poważnie. W polskich środowiskach emigracyjnych rozeszła się informacja o śmierci Tadeusza Mazowieckiego, przyszłego pierwszego niekomunistycznego premiera Polski. Odprawiono za niego mszę żałobną w Paryżu. Na szczęście te informacje w większości okazały się nieprawdziwe. Symbolem 13 grudnia
stało się słynne zdjęcie Chrisa Nidenthala, wykonane w Warszawie pod nieistniejącym już kinem Moskwa. Przed budynkiem kina stanął opancerzony wojskowy bojowy wóz z piechoty, a kino, jak głosił wielki baner, miało tego dnia pokazać film Czas apokalipsy Francisa Forda Coppoli. Internowano głównie przywódców i działaczy Solidarności, ale byli wśród zatrzymanych także twórcy kultury, uczeni, intelektualiści i dziennikarze wspierający Solidarność. Część z nich, m.in. Bronisław Komorowski, Tadeusz Mazowiecki, Bronisław Geremek, Stefan Niesiołowski, Władysław Bartoszewski, zostało przewiezionych do ośrodka wojskowego w Jaworzu na terenie poligonu drawskiego. Obóz spełniał dwa warunki. Pozwalał na izolację internowanych, a jednocześnie internowani przebywali tam w miarę niezłych warunkach, co pozwalało władzom wojskowym utrzymywać Zachód w przekonaniu o ich dobrych intencjach. Do internowania wystarczyło podejrzenie, że działacze Solidarności będą kontynuować działalność związkową, a inne osoby nie podporządkują się rygorom stanu wojennego. W przypadku Władysława Bartoszewskiego uznano, że pozostawanie przez niego na wolności będzie zagrażało bezpieczeństwu państwa i porządkowi publicznemu, dlatego że będzie prowadził działalność propagandową przeciwko ustrojowi i organom władzy PRL. Przywódcy Solidarności, którym udało się uniknąć internowania, zareagowali na stan wojenny wezwaniem do strajków w wielu zakładach pracy w Gdańsku, w Warszawie, Nowej Hucie, Wrocławiu. Także w mniejszych miastach. Strajki były jednak brutalnie pacyfikowane przez wojsko przy użyciu czołgów. Do najbardziej krwawej pacyfikacji doszło 16 grudnia w kopalni Wujek w Katowicach, gdzie zabitych zostało 9 górników, a 21 kolejnych zostało rannych. Najdłużej, 2 tygodnie, trwała okupacja kopalni Piast. W czasie stanu wojennego zginęło w Polsce w sumie około 40 osób, w tym 3 demonstrantów w Lubinie, pojedyncze osoby we Wrocławiu, Warszawie, Krakowie. Odpowiedzialni za śmierć ludzi w stanie wojennym w większości uniknęli odpowiedzialności. Praktycznie od pierwszego dnia po wprowadzeniu stanu wojennego zaczęła ukazywać się podziemna prasa. A już wiosną w Warszawie i Wrocławiu zaczęło nadawać Radio Solidarność, łamiąc monopol informacyjny komunistycznej propagandy. Władze, mimo zastosowania takich samych zagłuszarek, jakimi zagłuszano Radio Wolna Europa, nie były w stanie uniemożliwić pracy radia. W kościołach odbywały się patriotyczne msze, podczas których śpiewano Boże coś Polskę z wersem Ojczyznę wolną racz nam wrócić, Panie. Wyrazem sprzeciwu wobec stanu wojennego było także noszenie w klapie znaczków zakazanej Solidarności lub czerwonych oporników. Na znak protestu przeciwko kłamstwom oficjalnej propagandy w godzinach 19:30–20, czyli w porze nadawania głównego wydania dziennika, wygaszano w mieszkaniach światło. Telewizja w stanie wojennym stała się tubą wojennej propagandy. Prezenterzy telewizji polskiej występowali w wojskowych mundurach, co ulica skwitowała żartem. Jaki jest najniższy stopień wojskowy? Odpowiedź brzmiała: spiker telewizyjny. Polacy, podobnie jak podczas II wojny światowej, bronili się przed represjami humorem. Skrót nazwy Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego, czyli WRONA, stał się powodem wielu żartów. Na murach, jak za czasów okupacji, zaczęły pojawiać się napisy i plakaty. Orła WRONA nie pokona, a także inne. Solidarność walczy, Solidarność zwycięży, zima wasza, wiosna nasza. Wielu aktorów podjęło decyzję o bojkocie oficjalnej telewizji. Przestali pojawiać się na ekranach telewizorów, teatr zszedł do podziemia. Spektakle odbywały się albo w kościołach, albo w prywatnych mieszkaniach. Przed każdą miesięcznicą wprowadzenia stanu wojennego przywódcy podziemnej Solidarności wzywali Polaków do protestów. Na ulicach miast dochodziło wtedy do walk młodzieży z oddziałami milicji i ZOMO, w których brało udział po kilkanaście, czasem kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Walki trwały po wiele godzin. Na ulicach powstawały barykady, milicja używała armatek wodnych i gazów łzawiących, manifestanci rzucali w nią kamieniami. Ostatniego dnia sierpnia 1982 roku
W drugą rocznicę podpisania porozumień gdańskich protesty odbyły się w wielu miastach, największe we Wrocławiu. Wzięło w nich wtedy udział co najmniej 50 000 ludzi. Walki trwały przez prawie cały dzień. Spłonęło lub zostało zniszczonych kilkanaście wozów milicyjnych. Milicja użyła ostrej broni. 7 osób zostało rannych. Pracownik Elwro, Kazimierz Michalczyk, zmarł od odniesionych ran 2 września. Milicja zatrzymała tego dnia 645 osób. Wiele zostało internowanych. W mieście znów wprowadzona została godzina milicyjna. W dniu pogrzebu Kazimierza Michalczyka na cmentarzu grabiszyńskim doszło do kolejnych starć. Cmentarz spowity został chmurą gazu łzawiącego. Na represje ze strony władzy ulica zareagowała żartem. Dlaczego fryzjer strzygący generała Jaruzelskiego za każdym razem pyta: panie generale, co słychać we Wrocławiu? Bo wtedy generałowi włosy jeżą się ze strachu i łatwiej go strzyc. To było jednak ostatnie tak duże wystąpienie przeciwko stanowi wojennemu. W kolejnych miesiącach opór społeczny słabł. Służbie bezpieczeństwa udało się aresztować kolejnych przywódców Solidarności. We Wrocławiu w ciągu kilku miesięcy aresztowano Władysława Frasyniuka, Józefa Piniora i Piotra Bednarza. Sam związek został w październiku 1982 ostatecznie zdelegalizowany. Ludzie tracili nadzieję na odwrócenie sytuacji. 31 grudnia 1982 roku Rada Państwa podjęła decyzję o zawieszeniu stanu wojennego. Oficjalnie zniesiony został pół roku później, w dniu najważniejszego święta PRL, 22 lipca. Ale nie oznaczało to przywrócenia w kraju normalności. Kolejne lata były czasem pogłębiającego się kryzysu ekonomicznego i społecznego oraz podtrzymywanej przez nielicznych opozycjonistów wiary w odzyskanie przez Polskę suwerenności. Dopiero rok 1989, obrady Okrągłego Stołu i kontraktowe, półwolne jeszcze wybory 4 czerwca, które zakończyły się sukcesem Solidarności, były prawdziwym końcem stanu wojennego. On im dodawał pieśnią sił, śpiewał, że blisko